Cześć, znajdujemy się na lotnisku w Incheon, a to oznacza, że najbliższe kilkanaście dni spędzicie ze mną na zwiedzaniu Korei Południowej. Zwiedzimy mnóstwo fajnych miejsc, zjemy mnóstwo fajnego żarcia. Zapraszam ze mną do zwiedzania. Aby poruszać się po całej aglomeracji Seulu potrzebna jest karta T-Money, którą możecie kupić zarówno w automatach przy stacji kolejki, albo w obojętnie jakim sklepie na terenie lotniska. Taką kartę trzeba doładować, aczkolwiek można to uczynić tylko i wyłącznie gotówką. This is a disposable transportation card sent out in shop. Please place the transportation card. Cash, 20,500. If you want the receipt, please press 3%. Charging is complete. Pierwsze wrażenia z jazdy seulskim metrem są takie, że jest to bardzo wszystko fajnie zorganizowane. Z lotniska w Incheon do Seoul Station docieramy w około 40 minut. Jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy poruszają się metrem, no miejscami jest dość tłoczno, no ale czego można spodziewać się po 10-milionowym mieście? I jeszcze jedna uwaga. Jeśli siedzicie w takim metrze, pizga złem, tam jest chyba minus 5 stopni. Klimatyzacja idzie na maks. I wylądowaliśmy docelowo w naszej dzielnicy Inpyong. Dlaczego ta dzielnica? No po pierwsze, nie ukrywajmy, tutaj dużą rolę odgrywała cena, jest dużo taniej niż w centrum Seulu. Druga sprawa to na pewno poboczna dzielnica pozwoli lepiej poznać samą kulturę, gdyż stosunkowo mało turystów tutaj będzie, albo praktycznie w ogóle. Będzie okazja zobaczyć życie przeciętnych Koreańczyków. A co do samego metra? Metro w Seulu ma 9 linii, z czego ponad 290 km tych linii znajduje się pod ziemią. Można przejechać całe miasto, nie wychodząc z tych bunkrów. I kolejna rzecz, którą zauważyłem chodząc pierwszy dzień po ulicach Seulu, takie sympatyczne miejsca przy skrzyżowaniach i przy przejściach dla pieszych. Można sobie usiąść, spocząć w oczekiwaniu na zielone światło. No i w razie upałów mamy ładny parasolek, żeby się schronić. No i kolejna ciekawostka. Sekundniki na przejściach dla pieszych. Czasem się przydaje. A jeśli jesteście ciekawi cen wieprzowiny, to już pokazuję. Tylko musicie sobie sami te robaczki przetłumaczyć, bo ja ni cholery tego nie rozumiem. Powoli zbliżamy się do naszego hotelu. Czas się zameldować, przebrać się i wykąpać po tej 12-godzinnej podróży. Nie była jakaś specjalnie męcząca. Z dzieciństwa pamiętam dłuższe podróże niż 12 godzin i było to autobusem marki Autosan, bez klimatyzacji, bez systemów multimedialnych, także czasy kiedyś były o wiele cięższe. Wchodzimy do hotelu, który zamówiliśmy sobie na bookingu trochę w ciemno w tej dzielnicy. Zapłaciliśmy za niego niecałe 1000 zł za 5 noclegów, także chyba myślę jakaś w porządku cena jak za tą dzielnicę. Zobaczmy, jak to wygląda. Łazienka z wanną. Z widokiem na góreczki. 아무거나 5,000원, 크던 상관없이 5,000원. 4마리짜리 고등어, 와. Nie ma czasu do stracenia. Po szybkim prysznicu wskakujemy na metro i uderzamy na Myeongdong. Przepraszam wszystkich za moją wymowę koreańskich nazw. Ja naprawdę nie mam na ten temat pojęcia. Czytam to mocno fonetycznie, także jeśli macie ochotę, poprawiajcie w komentarzach.
przesiadka z linii 3 na 4. No już jesteśmy na stacji Myeongdong. Metro w Seulu naprawdę działa bardzo szybko i sprawnie. Przemieściliśmy się z naszej dzielnicy do centrum w ciągu dosłownie kilkunastu minut. Kosztowało to 1500 wonów, czyli jakieś 4,50. Kolejny cel naszej wycieczki, czyli wzgórze Namsan i N Seoul Tower, dokąd właśnie zmierzamy. Dobra, wchodzimy na Namsan po schodach. Ja te schody wszystkie policzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Haná, dul, set. ...781, 782, 783, 784, 785 schodów. Żartowałem, nie liczyłem, skończyłem po 10. Wersja wchodzenia tutaj za pomocą własnych nóg okazała się chyba lepsza niż jazda zatoczoną kolejką. Po drodze jest kilka bardzo fajnych punktów widokowych na cały Seul. Także jeśli tutaj będziecie, to z całą pewnością bardziej polecam trasę pieszą. Co my na tym wzgórzu Namsan możemy znaleźć? Otóż znajduje się tutaj jeden z dwóch najlepszych w Seulu punktów widokowych na całe miasto. Czyli oprócz Namsan Tower mamy jeszcze Lotte Tower, na który na pewno znajdziemy czas, żeby tam się udać i stamtąd podziwiać wspaniały widok Seulu. Ponadto możemy tu znaleźć bardzo dziwną galerię sztuki nowoczesnej w postaci tysięcy ton kłódek zawieszonych na barierkach wzdłuż tarasu widokowego wzgórza Namsan. Widzicie te kłódki za mną, raj każdego złomiarza. Zdecydowaliśmy się na wjazd na szczyt wieży obserwacyjnej na Namsan Tower. Jeden bilet dla jednej osoby dorosłej kosztuje 26 000 wonów. Zobaczymy, czy warto. No i na koniec tego dnia znaleźliśmy się w dzielnicy Myeongdong. Spróbujemy jeszcze coś zjeść na koniec. Nie wiem, czy to będzie jakiś street food, o którym na pewno zrobię osobny odcinek. W każdym bądź razie po całym dniu jestem bardzo głodny i muszę coś zjeść. Dzisiaj już nie będę Was zmęczył tematem jedzenia. Do zobaczenia jutro. Cześć, witamy w drugim dniu pobytu w Seulu. W końcu udało się odespać ten przelot. Spałem jak zabity kilkanaście godzin. Znajdujemy się w Inpyong Hanok Village, czyli miejscu, gdzie wybudowane są domy w tradycyjnym koreańskim stylu. Oczywiście nie są to stare domy, które mają kilkaset lat, nie są to zabytki, są to nowe domy. Chodzi o to, że są wybudowane w koreańskim stylu. Przebywając w Inpyong Hanok Village należy pamiętać, że jest to normalnie zamieszkała dzielnica, także trzeba zachowywać się cicho, tak żeby nie przeszkadzać mieszkającym tutaj ludziom. Znaleźliśmy fajną kawiarnię w Inpyong Hanok Village z pięknym widokiem na góry. Zamówiliśmy sobie ciasteczko, kawę, a ja osobiście mam herbatę cytrynową i ta herbata jest z lodem, aczkolwiek poziom cukru w tej herbacie przewyższa wszelkie moje normy. Jest mega słodka. Zaledwie kilkaset metrów od Inpyong Hanok Village znajduje się Park Narodowy Bukhansan, a u podnóża tego parku znajduje się buddyjska świątynia Chingwon-sa.
Świątynia, do której zmierzamy, została założona w 1011 roku, czyli ponad 1000-letnia historia tej budowli. Zbudowana ona została przez króla Hienjonga, o ile dobrze potrafię wymówić to nazwisko. I jeszcze jedna drobna informacja, o której wyczytałem. Świątynia ta została wybudowana jako wyraz wdzięczności króla, o którym przed chwilą mówiłem, dla mnicha Jingwana, który podobno w młodości uratował temu królowi życie. Początkowo na miejscu świątyni istniała tylko mała pustelnia, która dopiero z biegiem czasu została rozbudowana do obecnych rozmiarów. Zapraszam do środka. Znajdujemy się na dziedzińcu świątyni Qingwansa. Widzimy tutaj miejsce, gdzie zawieszone są lampiony. W religii buddyjskiej zwyczaj wieszania lampionów ma bardzo głębokie znaczenie religijne. Zapalenie takiego lampionu to bardzo głęboki akt pobożności i symbolizuje mądrość Buddy. W Korei istnieje bardzo głęboka tradycja wieszania papierowych lampionów wraz z podwieszonymi do nimi życzeniami na karteczkach. Na tych karteczkach wypisuje się życzenia bądź modlitwy. A jeśli już byliście w Hanok Village, zobaczyliście świątynię buddyjską, tuż obok przychodzi szlak, który można udać się w piękną górską wycieczkę na terenie Parku Narodowego Bukhansan. Naprawdę trudno uwierzyć, że znajdujemy się zaledwie kilka kilometrów od centrum Seulu. Bardzo fajne miejsce na odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku, tego potężnego 10-milionowego miasta. Dostać się tutaj jest bardzo prosto. Linia autobusowa 701, 709, dosłownie kilkanaście minut jazdy. Koszt 1500 wonów, czyli około 4,50 zł. Pomnik, który widzicie za mną, to pomnik koreańskiego wojskowego, a konkretnie admirała Lee Sun-sina. W trakcie wojny japońsko-koreańskiej w latach 1592-1598 był dowódcą koreańskiej floty. 25 października 1597 roku Lee Sun-sin pokonał w bitwie morskiej przeważające siły japońskie. Zorganizował wtedy zasadzkę i wciągnął Japończyków w bardzo wąski przesmyk i to pozwoliło mu na pokonanie nieprzyjaciela. Kolejnym pomnikiem, który widać z tyłu, jest pomnik króla Sejonga. Za chwilę tam podejdziemy, powiem kilka słów na temat tej postaci. A kolejnym obiektem, który widać z tyłu, tam na samym końcu, to pałac Gyeongbokgung, do którego pójdziemy w dniu jutrzejszym, także dzisiaj nie będę Wam opowiadał na temat tej budowli. A za mną pomnik kolejnej wielkiej koreańskiej osobistości, czyli króla Sejonga Wielkiego. Żył on w latach 1397-1450. Król ten wynalazł Hangul, czyli koreański alfabet. Do tej pory, do momentu wynalezienia Hangulu i opracowania jego, koreańskie teksty opracowywane były w języku starochińskim. Taka rozkmina. Skoro król Sejong Wielki urodził się w roku 1397, to miał 13 lat, jak była bitwa pod Grunwaldem. Ciekawe, czy o tym słyszał. A teraz jeszcze kilka poważniejszych uwag. To, co za mną widać, to Hangul w oryginalnej wersji wynalezionej przez właśnie króla Sejonga Wielkiego. Niektórych z tych znaków już się nie używa, aczkolwiek tutaj możemy zobaczyć, jak wyglądał oryginalnie opracowany Hangul.
Chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz. Widzicie tych ludzi stojących w kolejce za mną? Wiecie, gdzie oni czekają? Oni czekają grzecznie w kolejce do autobusu. Wyobrażacie sobie coś takiego w Polsce? Bo ja nie. I na koniec drugiego dnia postanowiliśmy przyjść nad strumień Cheonggyecheon. Wydaje mi się, że dobrze to powiedziałem. Jeśli nie, poprawiajcie, tak jak to już kilkukrotnie powiedziałem, w komentarzach. Jaka jest historia tego strumienia? Począwszy od lat 50. obszar centrum Seulu, właśnie tu gdzie się znajdujemy, bardzo intensywnie został zabudowany wszelakimi budynkami oraz drogami. Na przestrzeni ostatnich lat postanowiono zrewitalizować ten fragment Seulu i odtworzyć pierwotny bieg strumienia, o którym mówiłem na początku. Długość tego strumienia to niecałe 11 km, a ja zapraszam na drobny spacer wzdłuż tego cieku wodnego. To co możesz poczytać? Żona czytaj. Co tu pisze? Ale z komiks. Ja tych robaczków nie znam. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym miejscem. Spodziewałem się zwykłego strumienia odtworzonego w centrum miasta, a tutaj okazało się, że znajdujemy się w takim mini centrum kulturalnym Seulu. Bardzo fajnie, pozytywne miejsce. Aktualnie znajdujemy się w takiej bibliotece na wolnym powietrzu, jak to tu jest zatytułowane. Bardzo dużo specjalnych pojemników z książkami, które można sobie poczytać, znaczy może sobie poczytać to osoba, która zna język koreański, bo u mnie z tym językiem koreańskim to tak, wiecie. I co tu jeszcze bardzo rzuca się w oczy? Mnóstwo ludzi i od kilkuset metrów nie widziałem ani jednego papierka bądź śmiecia leżącego na ziemi. Wszędzie ci youtuberzy i vlogerzy, pełno ludzi z kamerami, ale polecam to miejsce, naprawdę rewelacja.